Cześć, witajcie. Skończyłem Resident Evil Requiem i od razu na wstępie wam powiem, że jestem tym oczarowany i jednocześnie mamy po raz kolejny dowód na to, że jeśli firma jakaś szanuje siebie, pracowników, swoje marki, to produkt jest dopracowany pod każdym możliwym względem, od grafiki po optymalizację. Może nie pokazywaliśmy tego na kanale, ale jestem ogromnym fanem serii Resident Evil. Jeśli takowe pytania pojawią się, to już uprzedzam. Tak odświeżałem sobie wszystkie nowe gry z serii Resident Evil. Zaczynając od 2 remake, wiadomo, przez 3, potem 4, kończąc na 7 i 8. Pisałem o tym na portalu X, dawniej Twitter, ponieważ nie widziałem przestrzeni sensu wrzucania tego na kanał. A jeśli szukacie jednej spójnej opinii i osoby, co przeszła te gry ciągiem, to nasz serdeczny kolega Ores właśnie to zrobił, więc zajrzyjcie na jego kanał. Zrobisz to, widzu, prawda? Oj, zrobisz, no weź. Resident Evil Requiem to moim zdaniem idealny miks wszystkiego, czym ta seria była przez lata. Na początku klasyczna formuła survival horroru w pierwszych częściach, aż do Resident Evil 3. Potem mocno akcyjne Call of Resident Evil 5 i 6. Następnie bardzo przyjemna era remake'ów, którą bardzo lubię, bo dzięki temu poznałem tą serię bardziej. A później zwrot w stronę bardziej kameralnego i intymnego horroru w częściach 7 i 8. I te wszystkie rozwiązania zebrane przez lata pojawiają się w Requiem, tylko zrobione idealnie. To tak jakby zebrać cały swój rodowód i dziedzictwo i połączyć je w całość. No to jest po prostu niesamowite. A jestem na świeżo po ukończeniu gry i nagrywam te swoje wrażenia, recenzje, opinie właśnie chwilę po ukończeniu gry. Jeśli spojrzeć na to z dystansu, widać wyraźnie, że co kilka lat formuła się zmieniała i właśnie Resident Evil 9 sprawia wrażenie takiego ultimate, czyli świetnego, wyważonego połączenia wszystkich tych części na przestrzeni lat. I tutaj mam małą uwagę, być może to będzie właśnie ten rok Capcomu, ponieważ zaraz w kwietniu bardzo enigmatyczna Pragmata, a i nowa Onimusza wraca po latach, czy kolekcja Mega Man. Ktoś tam w firmie ewidentnie odpalił formę mutant i wprowadził doktrynę dominacji genetycznej w segmencie gier w 2026 roku. Ale dobra, wracając. Dobra, już kończąc tak słowo wstępu, pytanie co dalej? Co musieliby zrobić przy potencjalnym Resident Evil 10, żeby formuła była nadal świeża? Bo drugi raz dokładnie to samo już nie zadziała, nawet jeśli Requiem jest naprawdę mocny i na stan dzisiejszy jest to goty. A nawet pokuszę się o stwierdzenie, że jeśli Phantom Blade Zero będzie po prostu ok, bo bądźmy szczerzy, GTA 6 nie wyjdzie w tym roku i możecie to zanotować i ewentualnie potem mnie zweryfikować po czasie, to Capcom zabiera goty do domu i to jeszcze w przedbiegach. I to na początku roku. Resident Evil Requiem wyszło na PC, Xbox, Nintendo Switch 2 oraz PlayStation 5, na którym miałem okazję ogrywać ten tytuł. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy więc od naszej bardzo strachliwej i ewidentnie jeszcze nieopierzonej agentki FBI, czyli Grace. Gra na początku mocno nas sugeruje, że to na jej barkach spoczywa zadanie zbadanie serii tajemniczych, dziwacznych śmierci. I już sam punkt wyjścia brzmi jak klasyczny Resident. No prawda? Federalne śledztwo, morderstwa, coś śmierdzi, tylko że tutaj od początku czuć, że to nie jest zwykła sprawa. Swoją drogą Grace to nie jest znikąd i to jest właśnie ciekawe, bo o ile Ethan Winters, Mia czy Ross byli dla nas totalnie obcy w momencie debiutu, bo pojawili się nagle i musieliśmy ich dopiero, no wiecie, poczuć, tak tutaj Capcom zrobił sprytny zabieg. Grace jest córką Ashley Ashcroft, wybitnej dziennikarki, która już wcześniej funkcjonowała w uniwersum. I dla tych, co śledzą właśnie te gry, pojawiała się chociażby w Resident Evil Outbreak i artykuły mogliśmy znaleźć w Resident Evil 7, jeśli dobrze się rozglądaliśmy, no i teraz wraca w Requiem. I moim zdaniem to zajebisty ruch. Nie mamy efektu Ethana, gdzie w 7 części wiele osób zarzucało bohaterowi nijakość i brak charakteru. I ten rozwinął skrzydła dopiero w części 8, a tutaj dostajemy córkę postaci, którą fani już kojarzą. Ma korzenie w tym świecie, ma przeszłość, ma kontekst i to automatycznie sprawia, że łatwiej się z nią związać. To nie jest taka czysta karta, jak w postaci rodziny Winterów, to ktoś, kto wyrasta z tego uniwersum i otwiera nowy rozdział. I Capcom wydaje mi się, że szykuje nam nową kartę nowego pokolenia bohaterów, ale o tym później. Capcom początkowo w materiałach promocyjnych sugerował, że to będzie gra wyłącznie o Grace. Nowe otwarcie, zaraz po Ethanie, świeży start, ale jak ostatecznie wyszło,
to wiemy, jest trochę inaczej, bo przyszedł Daddy Leon. Twórcy postanowili pogodzić dwa największe obozy fanów tej serii i zrobili to w bardzo prosty sposób, czyli podzielili grę na naprzemienne granie dwiema postaciami z odmiennym gameplayem. Segmenty gry są wyraźnie zaprojektowane pod pierwszą osobę. Można włączyć TPP, czego osobiście nie polecam. To jest bardziej intymne doświadczenie, więcej skradania, więcej ucieczek, więcej zagadek i przede wszystkim więcej napięcia i więcej strachu. To właśnie tutaj twórcy budują poczucie zaszczucia, bezradności i niepokoju i co ważne, nie opierają się na tanich jumpscarach. Owszem, momenty podskoku się zdarzają, ale to nie one są fundamentem strachu. Strach rodzi się z atmosfery samej w sobie. I tak powinien robić każdy horror, bo straszenie jumpscarami jest bardzo tanie i działa na bardzo prostej zasadzie. Jest nagły bodziec wycelowany w gracza, który z automatu reaguje po prostu krzykiem lub odskoczeniem. To nie jest strach sam w sobie, żeby była jasna. I tutaj prosty przykład tej atmosfery samej w sobie, szczególnie w jednej lokacji, która jest bardzo mroczna, klaustrofobiczna, no taka przestrzeń z celami, piecem, ciemnością i właśnie tam wraca, właściwie to nie tam, ale nie chcę dawać całego kontekstu, by nie zbytnio spoilerować, mechanika, którą wielu graczy uwielbia i jednocześnie się jej bardzo boi, czyli stalkerzy. Tak, moi drodzy, w Requiem wracają stalkerzy. Dla niewtajemniczonych z nomenklaturą to przeciwnicy, którzy śledzą nas w czasie rzeczywistym przez określony segment gry. Nie pojawiają się tam w oskryptowanych momentach, oni tam po prostu są, chodzą, słuchają i szukają. Wcześniej mieliśmy Tyranta w Resident Evil 2, Nemezisa w trójce, Lady Dimitrescu w 8, a tutaj dostajemy stworzenie o bardzo wdzięcznej nazwie Dziewczynka. I to jest coś. Kurde, czekałem na taki powrót, na taki bardzo intymny horror, wąskie korytarze i nagle stwór, który wychodzi zza rogu i musimy przed nim uciekać. I wiemy, że on nadal tam jest. Mechanika została lekko zmodyfikowana, ponieważ dziewczynka nie patroluje lokacji non-stop i nie jest integralną częścią całej kliniki, czyli mniej więcej pierwszej lokacji powiedzmy, tylko jej pewnych części. Pojawia się w określonych fragmentach, ale jest wrażliwa na światło. Teoretycznie więc wystarczy trzymać się jasnych miejsc. Proste? No właśnie nie do końca. Bo światło może zgasnąć, korki mogą wywalić, żarówki mogą pęknąć i nagle twoja bezpieczna strefa przestaje być bezpieczna. To drobna zmiana względem poprzednich odsłon, ale robi ogromną robotę. Gra nie daje ci komfortu, bo nie mamy stałych, bezpiecznych stref w tych segmentach i nie wiesz, czy za 10 sekund dalej będziesz miał gdzie uciec i czy żarówka nie zgaśnie. I to działa fenomenalnie. Na koniec tego segmentu porozmawiajmy o rzeczy bardzo charakterystycznej dla tej serii gier, czyli zagadkach, a właściwie o ich braku niestety, bo zagadek jest mało i pojawiały się głównie w pierwszych 2 godzinach gry, czyli w lokacji klinika Rhodes Hill. Sama miejscówka jest świetna, duża, z dużym backtrackingiem i z zależnościami typu najpierw zrób A, żeby odblokować B, no wiecie, trochę jak posterunek w Resident Evil 2. No i tutaj mam 2 wilki w sobie. Z jednej strony jako przestrzeń do eksploracji to naprawdę dobra lokacja, najbardziej otwarta w całej grze, bo później już takiej swobody raczej nie dostajemy w ogóle. Z drugiej strony zagadkowo wypada blado, tak jak mówiłem wcześniej, bardzo blado. W zasadzie mamy jedną większą zagadkę, która nie wymaga większego zaangażowania i lecimy na autopilocie, w sensie wiemy co robić bez zastanowienia się co dalej. I w takiej chociażby 2, zarówno w oryginale jak i w remake odpalało się notatnik w telefonie lub brało się zeszyt i zapisywało się wskazówki, żeby wiedzieć co zrobić, gdzie pójść albo wyszukać pewne zależności. Tutaj lecimy trochę tak jak wcześniej wspomniałem na autopilocie. Więc mamy takie sytuacje. Mam kartę dostępu poziomu 2. Otwieramy mapę. Widzimy na mapie drzwi poziomu 2, bo są takowe jedne. No to tam idziemy i tyle. No i odblokujemy kolejny segment gry, gdzie naturalnie gra nas tam prowadzi. Nie zastanawiamy się, gdzie tej karty użyć. To nie jest ten poziom intelektualnego zaangażowania, którego można by oczekiwać. Ale mimo to doświadczenie jako całości jest ciekawe, zwłaszcza, że właśnie w tej lokacji najmocniej przyjrzałem się systemowi, którym Capcom się chwalił, czyli rutyny zombie. I o tym jeszcze będzie warto pogadać, bo to też jest element, który próbuje pchnąć serię w nowym kierunku. Więc tak, wirus, z którym mamy do czynienia w Requiem jest trochę inny niż to, do czego seria nas przyzwyczaiła. To nie są tylko bezmyślne, powolne trupy idące przed siebie. Te zombie pamiętają.
Może nie w pełni, może nieświadomie, ale mają zakodowane pewne schematy zachowań z czasów, kiedy jeszcze byli ludźmi. I to jest coś absolutnie, co chciałbym zobaczyć rozwinięte w kolejnych częściach, bo nagle okazuje się, że przeciwnik nie jest tylko przeszkodą, jest echem przeszłości i przez to jest bardziej nieprzewidywalnie i niebezpiecznie. Warto też wspomnieć o skali. Unikalnych modeli zombie jest ponad 100 i serio przez pierwsze godziny nie miałem ani przez moment wrażenia, że walczę z klonami w innych mundurach. Jak to bywało chociażby w Resident Evil 2, gdzie po czasie czuło się falę tych samych policjantów, tylko w wersji bardziej zakrwawionej lub mniej. Tutaj mamy lekarzy i chirurgów, którzy stoją przy kozetkach i coś operują. Jakby nadal byli w pracy. Mamy pokojówki zmiatające podłogę, damy, które śpiewają albo podgrywają coś pod nosem, tancerki, które wykonują piruety zanim ruszą w naszą stronę. Każdy z nich ma swój mikroskopijny teatrzyk, swój taki rytuał. To nie są losowe, rozmieszczone modele 3D, to są resztki ludzi i to bardzo fajnie zrealizowane. I przez to idzie się też bać bardziej. No ale dobra, poszedłem o krok dalej, chciałem sprawdzić, czy umierając będę ginął zawsze tak samo. No bo wiecie, klasycznie to jest złapanie, ugryzienie, ekran game over. No otóż nie. Pokojówka może najpierw ponętnie na nas skoczyć, pocałować dość namiętnie, a po czym wyrwać nam usta i dobrać się nam do szyi. I takich unikalnych animacji jest więcej. A taka jedna z ciekawszych interakcji to wchodzę do łazienki, tam pokojówka przeglądała się w lustrze. Była bardzo wściekła, kiedy mnie zauważyła i zaczyna mnie wyzywać, bo tak, zombie potrafią rzucać krótkimi, prymitywnymi kwestiami dialogowymi, po czym rusza do ataku. Bardzo fajna to była krótka scenka. To jest detal, ale detale robią klimat. A teraz hit. W klinice spotkałem powiedzmy ogromne Bobo, wielkiego, masywnego przeciwnika, który zablokował mi przejście. Pomyślałem, dobra, sprawdźmy system. Sprowokowałem go, żeby zbiegł ze mną po schodach. Wbiegłem do pokoju obok, gdzie było dużo mniejszych zombie i też ich powiedzmy aktywowałem. Wybiegłem z powrotem, niestety dałem się złapać temu Bobo i już widzę oczami, wiecie, wyobraźni, ekran śmierci, a tu nagle mniejsze zombie zaczynają atakować to Bobo i on mnie puszcza. Oni giną i on też ginie. Niesamowita zależność. I tak swoją drogą z tą interakcją wiążą się dwa osiągnięcia. I tak mówię do was specjalnie z sektor platyniarzy. Warto kombinować, gra nagradza eksperymentowanie. Jeśli ten system zostanie rozwinięty w przyszłości, to możemy dostać jedne z najbardziej żywych zombie w historii serii. I tego sobie i wam właśnie bym życzył. Kurde, czas przejść do kolejnego segmentu i powiem wam, no trochę się stresuję i trochę mam motylki w brzuchu, bo kurde, słuchajcie, do czego to doszło, że dożyliśmy czasów, w którym Leon Scott Kennedy jest po prostu stary i nadszarpnięty zębem czasu. Niesamowite i nie do pomyślenia, tak jeszcze chwilę wcześniej, prawda? Nie mamy już gładziutkiego chłopczyka z idealną fryzurą i cerą jak z reklamy szamponu, nie mamy tego lekko zagubionego policjanta z Raccoon City, ani nawet zadziornego agenta z czasów Hiszpanii. Mam mężczyznę w podeszłym wieku, zmęczonego, twardszego, bardziej milczącego. I powiem wam, jako tako jest to piękna klamra, patrząc na to z perspektywy czasu. Słyszałem głosy, że Requiem byłoby lepsze bez Leona, że on jest tam tylko po to, żeby grać na nostalgii. I za każdym razem, kiedy czytam takie komentarze, wiem, no jedno, ta osoba chyba nie grała w tę grę albo nie zrozumiała, co tu się dzieje. Bo Leon nie jest tu ozdobą czy gagiem, że ej, stary bohater wraca, zobacz. On jest fundamentem pewnej zmiany, bo znowu dostajemy kilka wcieleń Leona. Z jednej strony solo gunslinger, czyli profesjonalista, który wychodzi, robi robotę i tak dalej. Z drugiej znowu opiekun, mentor, przewodnik, niby przyjeżdża załatwić swoją sprawę, a i tak kończy jako niańka, no klasyka w wykonaniu Leona. Ale pod tym jest coś grubszego. W tej grze widać zmianę pokoleniową, symboliczne chociażby przekazanie broni na początku, oczywiście w praktycznym celu, żeby ktoś mógł się bronić, ale w tej scenie jest też coś więcej. To jest gest przekazania pałeczki, zaufanie, uznanie, że ej, Grace, teraz twoja kolej. Później takich sugestii jest więcej, ale nie będę wam spoilerował. O samym Leonie nie chcę mówić za dużo.
fabularnie, ale warto, żebyście wiedzieli jedno, to jest bardzo złożona postać i choć przez większość gry mówi niewiele, to widać w nim wszystko. Widać demony przeszłości. Widać, że Raccoon City nadal w nim siedzi, że te kilkanaście lat temu może mógł zrobić więcej, może mógł kogoś uratować, może mógł zareagować inaczej. To go bardzo dręczy, to go boli wręcz. To nie jest już chłopczyk, to jest człowiek, który niesie bagaż i to cholernie duży bagaż doświadczeń. I powiem wprost, to wygląda jak facet, który stracił całkowite chęci do życia, któremu jest obojętnie, czy wróci z misji. On nie walczy o siebie, on walczy, bo trzeba, bo misja musi zostać wykonana, bo rachunki trzeba wyrównać. Czy zginie, czy nie, to jest całkowicie mu bez różnicy. I właśnie dlatego segmenty Leona są zupełnie inne niż Grace. Nie ma tu skradania, nie ma uciekania. Leon jest maszynką do zabijania. Dosłownie Johnny Wick w świecie Resident Evil. Idzie do przodu i strzela. Bez zawahania, bez teatralności, po prostu profesjonalnie. O ile na początku możecie się wkurzać, że gra co chwila zabiera wam Leona i więcej czasu spędzamy jako Grace, tak później, uwierzcie mi, nacieszycie się nim bardzo porządnie. A końcówka, o Boże kochani, końcówka to jest kino. Ale grajcie, to sami zobaczycie. I teraz mógłbym rzucić swoim już klasycznym, jak w każdym materiale, ale jak właściwie gra się w Resident Evil Requiem, tylko że tym razem nie muszę, bo w dwóch poprzednich segmentach praktycznie to wyjaśniłem, pokazując wam różnicę między rozgrywką Leona i Grace. Ale dla formalności nadal jest to survival horror z krwi i kości. Musimy zarządzać amunicją, zasobami, leczeniem, zastanawiać się, co podnieść, a co zostawić, bo miejsca w ekwipunku brakuje i te słowa bardziej tyczą się znowu Grace, bo u Leona raczej wam tego miejsca nie zabraknie. Klasyka gatunku, nie ma tu nagle przemiany w czystą strzelankę czy action shootera bez konsekwencji. Jest napięcie, jest kalkulowanie, jest moment, w którym patrzysz na dwa pudełka amunicji i myślisz, dobra, ale czy bardziej potrzebuję teraz naboju do strzelby, czy miejsce na kluczowy przedmiot fabularny, bądź leczenie. Natomiast jest jedna rzecz, która mnie zaskoczyła. W Requiem bardzo szybko zdobywamy wszystko i mówiąc wszystko, mam na myśli naprawdę dużo. Bronie, ulepszenia broni, ulepszenia pancerza. To wpada dość dynamicznie. Mam wrażenie, że progresja jest tu lekko zaburzona, albo przynajmniej inna niż w poprzednich odsłonach. Bo zazwyczaj w Residentach było tak, że na pełny arsenał i maksymalne ulepszenie trzeba było solidnie zapracować, a tutaj momentami miałem poczucie, że gra bardzo szybko daje nam poczucie mocy. I tylko teraz pytanie brzmi, czy to nie jest celowy zabieg twórców. Może twórcy chcieli zbalansować bezradność segmentów Grace z siłą segmentów Leona. Może chcieli, żebyśmy czuli się kompetentni, a zagrożenie budowane było bardziej przez sytuację niż brak amunicji. W każdym razie informuję was uczciwie, w Requiem naprawdę szybko można stać się dobrze wyposażony. I to jest coś, co jednych ucieszy, a innych może lekko wybić z klimatu klasycznego survival horroru. I to jest właściwie całe Resident Evil Requiem i wszystko, co chciałem wam dzisiaj przekazać. Jestem tą grą oczarowany, jestem tą grą zachwycony. Jest to zwieńczenie całości wieloletniej serii. Lubię to porównanie. To jest takie Avengers Endgame. No, mamy tu wszystko i to mamy wszystko zrobione perfekcyjnie. Ale tak jak mówiłem, mam pewne obawy, czy kolejne części nie będą odtwórcze, bo drugi raz taki Ultimate jak w Resident Evil Requiem nie zadziała. I na ten moment tego roku i na moment nagrywania jest to moje goty. Jeśli materiał wam się spodobał i go obejrzeliście, dziękuję bardzo, trzymajcie się, cześć.